Sama nazwa Sztokholm to jest połączenie, jest to najstarszy plac, co takiego wynalazł. A siedziba jego firmy znajduje się, ale pojechał. W każdym razie wiem jedno, spokojnie, za chwilę się dowiecie, o co chodzi. Cześć, wciąż ze Szwecji, ale tym razem już prosto ze Sztokholmu. Po rajdzie Szwecji jeszcze jeden dzień tutaj zostałem i postanowiłem przyjechać właśnie do Sztokholmu, aby zrobić krótki, osobny film. Nie tyle o Sztokholmie, bo nie mam zbyt dużo czasu. Trzeba zacząć oczywiście od kawki i na wstępie od razu powiem, że wizyty w jakimś muzeum motoryzacyjnym czy garażu nie będzie, ponieważ tak jak na szybko sprawdziłem, to tutaj w stolicy Szwecji, Sztokholmie, takiego miejsca po prostu nie ma. Muzeum na przykład Volvo znajduje się tam, gdzie marka powstała, czyli w Göteborgu, a to jest po drugiej stronie Szwecji, jakieś 500 km stąd, więc dzisiaj na pewno tam nie pojadę. Ale mogę się podzielić taką ciekawostką. Pierwszy model samochód Volvo powstał w 1927 roku, a dokładnie 14 kwietnia i był to model OV4, a samo słowo Volvo oznacza po łacinie toczę się i pochodzi od słowa volvere, które z kolei oznacza toczyć się. No i tak się potoczyła historia Volvo, że już od dobrych kilku lat marka ta należy do ogromnego chińskiego motoryzacyjnego koncernu Geely. Ale jest taka jedna szwedzka marka samochodu, czy nawet super albo hiper samochodu, która w dalszym ciągu, z tego co mi wiadomo, jest szwedzką marką i to jest Koenigsegg. Na pewno część z Was słyszała o tym samochodzie, a może ktoś widział na żywo, jeśli tak, to niech napisze w komentarzu, jakie były wrażenia. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia tej firmy, marki, ponieważ przedsiębiorstwo to, no właśnie, jak na markę samochodu, to wydaje mi się, że powstało nie tak dawno temu, bo w 1994 roku, a założycielem był wówczas 22-letni jeszcze pan Christian von Koenigsegg, który podobno już od dziecka wiedział, że będzie tworzył najszybsze albo jedne z najszybszych samochodów na świecie. No i w sumie to robi. A siedziba jego firmy znajduje się, ale pojechał, w miejscowości Ängelholm, to jest jeszcze poniżej Göteborga, prawie przy granicy z Danią. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie dwie motoryzacyjne ciekawostki ze Szwecji. Sama nazwa Sztokholm to jest połączenie dwóch słów. Sztok to znaczy kłoda, a Holm to znaczy wyspa, ponieważ Sztokholm to jest miasto położone na 14 wyspach i połączone aż 57 mostami. Wydaje mi się, że już powoli zbliżam się na Stortorget. Spokojnie, za chwilę się dowiecie, o co chodzi. Stortorget, czyli rynek, jest to najstarszy plac tutaj w Sztokholmie, na którym możemy zobaczyć właśnie te kolorowe kamieniczki, które najczęściej się pojawiają, kiedy wpiszemy w wyszukiwarce słowo Sztokholm. A obok znajduje się Muzeum Nobla. Alfred Nobel urodził się tutaj w Sztokholmie, był wynalazcą, przedsiębiorcą, chemikiem. Co takiego wynalazł? Coś bardzo wybuchowego. Dynamite, from the Greek word dynamis, meaning power. Tak jest, dynamit. Wynalazł dynamit 1 stycznia 1867 roku. Także jak widać, w nowy rok nie odpoczywał po imprezie sylwestrowej, tylko ciężko pracował. No i generalnie to miejsce nazywa się Gamla Stan, czyli Stare Miasto, na którym znajduje się nie tylko rynek, ale również najwęższa uliczka w Sztokholmie, jedna z najwęższych w Szwecji, także idziemy jej szukać. Nie, to jeszcze nie tutaj. Nie, to też nie tutaj. Szukamy dalej. No i to też nie tutaj, ale tak łatwo się nie poddam. No i jesteśmy. Najwęższa uliczka w Sztokholmie. W pewnym miejscu ma ona tylko 90 cm szerokości. Generalnie myślałem, że będzie bardziej wąsko. I tutaj znajdują się te wszystkie suweniry, ale podobno magnesy taniej można dostać na lotnisku. No a tam za mną w tle znajduje się właśnie Zamek Królewski, w którym na tronie zasiada oczywiście król, ale nie byle jaki król.
Tam na tronie zasiada król Karol XVI Gustaw. Nie wiem, czy miał królową Karolinę, której kupował korale koloru koralowego. Wow, udało mi się, a przy minusowej temperaturze trochę ciężko się mówi. W każdym razie wiem jedno, król Karol XVI Gustaw w tamtym zamku, tam na tronie siedzi już ponad 50 lat. Dokładnie od 15 września 1973 roku. I jeszcze mu się nie znudziło. Tak się zastanawiam tylko, jaki to może być styl architektoniczny. Ja obstawiam, że rokokowo-gustawiański. A wy jak myślicie? Jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzu.